Witam, jest 20 maj, zbliża się dzień nasadzeń. Jest, powiedziałabym, prawie idealna pogoda, wczesne sadzenie, ale jest jedna rzecz, która sen z powiek spędza, a jest nią brak deszczu. Bardzo długo, miesiąc, może dłużej. Zdarzyło się pokropienie, maleńkie dosłownie, w zasadzie nieodczuwalne deszczu i na tym się skończyło. Ziemia jest twarda jak skała. I to jest okropne. Tak wyglądają sadzonki siane w zdecydowanej większości od 16 do 23 kwietnia. Potem jeszcze dosiewane były. Różny czas kiełkowania jest też tych sadzonek. Spośród tak wielkiej ilości jest tu jakieś około 300 donic. 250 plus minus. A w wielu z nich po kilka sadzonek. Lepszych, gorszych. Spośród tej wielkiej ilości wyłowiłam 4 doniczki z mszycami. Jednego dnia 2 sztuki zostały opryskane, w odrębnym miejscu stały. Kolejnego dnia znowu 2 odmiany. Odpukać na razie nie widzę pofałdowanych liści pomarszczonych, a trudno brać mi każdą z nich osobno i zaglądać, więc wypatruję po prostu takich, wiecie, jak tu lub w mniejszym stopniu pofałdowań jakby. Tak ogólnie powiem, że z kiełkowania jestem zadowolona jak nigdy wcześniej. W końcu to 5. rok tej uprawy mojej. To jest wspaniała odmiana. Monenstar z takimi plamami się wyróżnia na liściach, również na owocu. Także pierwszy raz w życiu udały mi się przepiękne sadzonki. Wiem, że u Państwa są one wielgachne, okazałe, ale te uważam, że są pierwsza klasa. Niewybiegnięte, sztywne kwary. No, po prostu widać. Zaraz po kiełkowaniu wychodziły na dwór. Tu jest gąszcz. I słuchajcie Państwo, test przeszły takie sadzonki. Pewien, dobrze, ale to nieważne. Głównie wykiełkowały te odmiany, które pragnęłam. Głównie źle to ujęłam. Jestem zadowolona, bo są te odmiany, na których mi zależało. A tak prawdę powiedziawszy, to wielu z nich mi zależało. Prawie że na wszystkich. No i udało się. W praniu, że tak powiem, wyjdzie, co się nie udało. No, Paweł Jowisz nie udał się. Ten nasz, że tak powiem, wspólny arbuzik nie wykiełkował. Tu jest natomiast paleta z melonami. Po kilka sztuk. Różna siła wzrostu. I to już będzie wysadzane. Tyle, że trzeba porobić otwory, nawieść dołki. A mamy 20, tak, maj. Tak wcześniej jeszcze nie wysadzałam. Rozpoczęłam najwcześniejsze wysadzenie to 26. Słuchajcie Państwo, 26 maja. A ogólnie dwukrotnie zdarzyło się, że 10 czerwca były sadzone. Także tak się przedstawia sytuacja. Kilka sztuk posadziłam, ale takich, wiecie, takich mikrusków ze 2 dni temu. Tak na próbę. Jak przetrwają noc, bo te arbuzy już 2 noce są nieokrywane. Stanowisko czeka. Tu jest troszkę ogórków. Ogólnie kwiaty są powysadzane już w większości. Sporo zostało, ale są maleńkie. To w tym pudle na przykład mam jeszcze 2 rączniki. 26 marca siane. Jeszcze są trojeść mix 17 lutego siana. To jest trojeść. Tu mam do wysadzenia tytoń ozdobny. 21 luty był wysiew. Nie pikowałam. Co tu jest jeszcze? Pysznogłówka Monarda mix. Tak wygląda.
Celozja grzebieniasta. Strasznie wolno rośnie. 21 luty wysiew. Tylko 2 sztuki. Wiele nasion w tym roku nie skiełkowało znowuż. Cynia różowa, moja, zbiór. Wysiew 8 kwiecień. Gąszcz. No nie jedna, 2. Jedna napastnica purpurowa w kolorze białym. Cynia daliowa czerwona. 26 marzec był wysiew. Wiele cynii, tak, też. 26 peppermint stick, cynia i różowa. Tak, tam również zatrwiona. Jest. Tu jeszcze tak aksamitki. Ja też nasionka dosiewałam, był czas taki. 21 luty mamy tu zatrwian 2 sztuki. Tylko z tamtej pory. Galiardia zdechlak 1. No, o kolejna proplancja. Super. Sanguinatak. A tu słuchajcie, z nasion wysiany ołownik, czyli Plumbago auriculata. 3 mam siewki. On na niebiesko kwitnie. Zaraz pokażę drzew krzaczek. Oto nasturcja pnąca czerwona. Już obsadziłam też nią i innymi stanowisko. A tu słuchajcie, taki badyl dostałam ze szczątkowymi korzonkami i żyje. Na szczęście jakieś tam życie drzymało w korzonkach. To jest ołownik. I on obsypany będzie burzą kwiatów niebieskich, jasno-niebieskich. Tu czeka miks nagietków. Różne odmiany. Creme Beauty, Radio. Tu jest jakiś, déjà vu, tak. Kleome moja jedna. Słoneczniczki ozdobne. Różne. A tu jest na przykład dzwonek siany. Nie rok temu, tylko 2 lata temu. Wysiany był na rozsadę. Rósł w innym miejscu. Był młody, nie kwitł. Rok temu przesadziłam jego oraz inne moje wysiewy właśnie tutaj. I już jest taka burza. Ostróżki, tu są lilie. Peonia. Moniko, to od Ciebie z kiedyś. 3 rodzaje irysków dałaś mi. Ten, taki żółty oraz taki z brązem. On jest inny niż ten pierwszy. No i tak, tutaj będzie paręnaście arbuzów sadzonek. Daliami obsadziłam tu i ówdzie. Przy ogrodzeniu już są posadzone kukurydze, fasolniki fioletowe, kilka małych tykw jakby. Na razie efektu nie widać żadnego, bo wszystko malutkie. A tutaj właśnie na próbę arbuzy. Przy ogrodzeniu słoneczniki, kukurydza, kompost nasz nieprzegryziony, nawóz koński. Tu jest jakiś haber amerykański, miks siany 21 lutego, Rudbeckie Sherry Brandy. Tu będzie troszkę melonów, nasturcje, groszek niebieski i to razem z doniczką do otworu sadzę. Tu natomiast 5 karczochów, czyli 3 odmiany. Karczoch Vert de Lion 2. Jedyną sadzonkę, jaką mam, Green, a nie, przepraszam.
to jest Romanesco, jedyny jaki mam. Romanesco i Green Global 2. Oraz reszta jeszcze nie wysadzona. Karczochy. Tu natomiast są pomidorki maleńkie. Około 13 sztuk czy 14. Trochę papryk. Papryki są w kilku miejscach posadzone, różne odmiany. Ta linia to bakłażany. Też chyba 4 czy 5 odmian. Tutaj dalie, tam kanny, dalie. A tu będzie kabaczek gigant. I tu będą dynie gigant. Będzie ciasno, ale damy radę. Kanna Pretoria żyje, wybudziła się. Tropikana również. A tu z pomarańczowym kwiatem od pewnej pani. A to Mrusia przyszła, wyspana. A tam przykryty obornik koński, przepraszam, nawóz. Nawóz koński, tu został kiosk ruchu dawny przerobiony, dach obniżony i linia ziemi. Są sałaty rzymskie, pomidorki z mojej rozsady, a te duże to kupne sadzonki, ale jakoś tak wyglądają dziwnie. Nie mają żadnego kwiatka. Wszystkie 4 sadzonki takie. Tak, papryka. Tu mamy ogórki, kilka papryk. Ogórki też w innym miejscu. No, trochę się dzieje. Pielenia też jest. I cieniowanie trzeba koniecznie zastosować. Także taki mały kawałek raju. Pracy co niemiara. W innej części inny kawałek raju roślinnego. Niedługo nie będzie można już przechodzić. Będzie trzeba ścieżynkę wydeptać. Ale spokojnie. Jagoda kamczacka. Wojtek. A tu sinoglaska. Tu są rozsady kapust stożkowych, białej, czerwonej, pekińska, papryki. Ale to wszystko małe. Tu natomiast obsadziłam roślinnością. Trochę kann. Dalie, kukurydza, liliowce. A i coś tam jeszcze, coś tam jeszcze. No i cóż, na pierwszy rzut do sadzenia pójdą najokazalsze. Natomiast pewną część arbuzików będę rozsadzała. To znaczy te prawdopodobnie od razu, tak, takiej wielkości pójdą od razu do gruntu, do dołków. Ale takie mniejsze, to jeszcze do mniejszych doniczek. Ale mimo, że nie podobają mi się te torfowe, to takie dokupiłam, by w nie pikować. Już z nimi wrzucę do dołków te maluchy. Bardzo szybko w nich ziemia wysycha. To co, to na tyle, nie przedłużam, bo nie ma co. Pracy jest co niemiara, ale i innych spraw też dużo. Wejdźmy jeszcze tu, te iryski pokażę na koniec.
kanny. Wolfsong. Kleopatra Red. Kleopatra zwykła. Łubin. Jeszcze tu jest Verdi. Kanna. Tak, także nasadzenia trwają, ale nie w takim tempie, jakbym chciała. Pchasion to coś słabiutka. Liliowce, szałwia trójbarwna. Black Knight. A tam szparagi. Marko, te duże to od ciebie z sadzonek. Natomiast takie lichutkie, małe z nasion sianych przeze mnie rok temu. To są jeszcze kanny z nasion. No to tak to wygląda wszystko. Dobra, praca w re. I pożegnam się widokiem na przepiękną winorośl. Przemarzła, gdy były pierwsze chłodne noce, ciut na minusie. Ale na szczęście nie miała wszystkich kwiatów rozwiniętych. I kolejne są przepiękne, nieprzemarznięte liściory. I ona się charakteryzuje, ta winorośl, tym, że jest taka piękna, różowa w fazie, gdy rozwija liście. Bardzo dobra, słodka, odmiana nieznana. Ktoś przywiózł sobie z Ukrainy. Ja mam ukorzenioną z tamtej właśnie. Fantastyczna. A tu jeszcze, zobaczmy, pierwszy raz w życiu posiadany przez nas czosnek słoniowy. Niczym por. Ekstra. A tu zwykły. I słoniowy. To co? Pozdrawiam.